Cześć, z tej strony Mateusz z domkiem.pl. Dziadek pyta się babci: babcia, umyłaś zęby? Tak, Heniu, twoje też. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak nasze domy są docieplane. Mianowicie, przypominam, mamy 3 wersje domów: Develo Standard, Develo Premium oraz wersja pod klucz. Develo Standard oraz Develo Premium oraz wersja pod klucz docieplone są identycznie. Dlaczego? Dlatego, że nie lubimy lipy. Wszędzie, na całej powierzchni domu, cały dom docieplony jest pianą. Na podłodze oraz na suficie mamy po 20 cm piany. Na ścianach mamy po 20 cm piany. Lecz dodatkowo na ścianach dochodzi nam jeszcze stropian. I stropian, w zależności jaką sztukaterię mamy od 6 do 10 cm grubości, co daje nam prawie 30 cm ściany. Dzięki temu uzyskujemy niemalże dom pasywny. Oczywiście dom pasywny w definicji musi mieć jeszcze rekuperację itd., itd. Więc można powiedzieć, że to są domy prawie pasywne, ale najlepsze określenie niskoenergetyczne. Dzięki temu możemy zastosować śmiało tutaj ogrzewanie elektryczne, gdzie nawet przy tych cenach prądu to ogrzewanie będzie śmiesznie niskie do inwestycji, którą musielibyśmy zrobić w pompę ciepła, czy w kocioł peletowy, czy jeszcze w jakieś inne systemy. Generalnie obliczaliśmy to na różne sposoby. Na dzień dzisiejszy nawet nie opłaca się zakładać tutaj fotowoltaiki, ponieważ net billing oraz koszty założenia tego nie skompensują nam miesięcznych rachunków przy ogrzewaniu podłogowym zastosowanym w tym domu, a jeszcze przy klimatyzacjach z funkcją grzania. Nawet jeżeli na dworze mamy minus 15 stopni, to i tak rachunki naprawdę są na niskim poziomie w porównaniu do tego, co byśmy mieli z innych źródeł ciepła. Musimy pamiętać, że pompa ciepła, kocioł peletowy, to chodzi na prąd, to chodzi na pelet, to trzeba kupić, to trzeba zamontować, zrobić jeszcze całą instalację, koszty instalacji 60, tu 40 tysięcy, a tu kupujemy dom i te pieniądze, które mielibyśmy wydać teraz, plus jeszcze na paliwo w przeciągu 10 lat, to nie wiem, czy nawet wydamy za same koszty inwestycji na ogrzewanie tego domu w 10 lat. Ale to jest temat rzeka, przepraszam, ja się zawsze, tak można powiedzieć, ekscytuję tym ciepłownictwem, bo akurat to jest branża, którą się tak naprawdę, od której zacząłem i którą już wiele lat prowadzę, to sobie zobaczcie w moich poprzednich odcinkach, a domy zostały po prostu wypadkową naszych pomysłów, dlatego że byliśmy nieszczęśliwym nabywcą takiego domu i stwierdziliśmy, jakie są mankamenty. Producent nam nie chciał usunąć tych mankamentów, więc stwierdziliśmy, skoro nie chce, to sobie zbudujemy taki, jaki chcemy. Dlaczego w tym momencie piana? No to nie trzeba chyba każdemu tłumaczyć, że piana jest o wiele lepszym izolatorem na przykład niż wełna. Na pewno jest o wiele lepszym izolatorem też niż stropian. Ma niższą przenikalność cieplną. Poza tym piana przede wszystkim nie dostanie się nam wilgoć. O co chodzi? Są to domy mobilne, które na przykład ktoś chce kupić, mieć ten dom dzisiaj na Mazurach. Na Mazurach w tym momencie, nie wiem, jest 4 miesiące, 5 miesięcy, wynajmuje sobie taki dom, ale ma działkę w górach, więc ten dom chce podnieść i przenieść go w góry. W górach też ma być, nie wiem, 4-5 miesięcy wynajęty i z powrotem ma jechać na Mazury i tak sobie będzie kursował w jedną i w drugą, w jedną i w drugą. Co się dzieje, jeżeli mamy watę w ścianach? Ta wata po pewnym czasie może, bo nie każdy, w zależności jak producent tą zabezpieczy watę, ale nam się tak zdarzyło, dociera wilgoć. Pojawiają się grzyby na ścianie, pojawia się stęchlizna. Wata opada w pewnych miejscach podczas wielokrotnego przenoszenia, traci swoje właściwości, pojawiają się mostki termiczne, może dostać się kuna do środka, jeżeli jest to źle zabezpieczone od spodu. Przy piance tego nie mamy. Poza tym pianka, która jest tutaj zastosowana, są 2 rodzaje pian. Jedna jest
termoizolacyjna i akustyczna, a druga jest tylko termoizolacyjna. Nie chcę więcej o tym mówić, bo pewne rzeczy chcemy zostawić jako tajemnicę produkcji. I tak już za dużo powiedziałem, ale dla użytkownika jest to bardzo istotne, bądź potencjalnego kupującego, ponieważ później odbija się na komforcie, jakości tego życia w tym domu oraz jednocześnie na kosztach ogrzewania. A to jest bardzo, bardzo ważne przy dzisiejszych cenach nośników energii. Tak więc, moi drodzy, pokażę Wam na jednej ścianie, którą jeszcze nie zasłoniliśmy, że faktycznie tu jest piana. Ta piana jest natryskowa na całej powierzchni domu. 20 centów. Tu akurat będą zainstalowane drzwi, więc to idzie do wywalenia w tym momencie, ale specjalnie na potrzeby filmu to pokazujemy, jak jest zaizolowany ten dom. Myślę, moi drodzy, że powiedziałem już chyba wszystko, jeżeli chodzi o tę izolację. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, jeżeli będziecie się chcieli dowiedzieć więcej na temat tych domów, jeżeli nie rozumiecie, czym jeszcze się różni wersja Develo Standard od Develo Premium i od wersji pod klucz, wtedy zadzwońcie, zobaczcie na naszą stronę internetową. Możecie zakupić takie nawet domy przez naszą stronę internetową. W zależności, czy mamy na stanie, możemy je dostarczyć od razu, bądź może będzie na nie trzeba czekać. Taki dom pokazowy znajduje się również aktualnie w Legnicy, można do niego przyjechać, można wejść, można usiąść, można wypić kawę, można pooglądać telewizję, poczuć się i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Najważniejsze jeszcze jest to, że tutaj nie musimy grzać fekali. No nie uwierzycie, ja wiem, że to jest śmieszne, ale nie musicie grzać fekali. Dlaczego? Dlatego, że dom jest tak skonstruowany i tak będzie posadowiony, że nie potrzeba możliwości grzania. W wielu domach mobilnych mamy coś takiego, że mamy przewody grzejne i te przewody grzejne muszą być owinięte rury, żeby nam kubka i siusiu nie zamarzło zimą. I na przykład mamy 1, albo 2, albo 3 takie przewody i każdy ma, nie wiem, po 100 W, po 150 W, co nam na przykład daje, nie wiem, przykładowo 300-400 W. Plus grzanie tego przewodu przez 24 godziny, plus rachunek, no to nam daje, że za chwilę za grzanie samej kubki zimą to będziemy płacić 500-600 zł, tak? No to jest, moi drodzy, chore. My skonstruowaliśmy tak ten dom, żeby tej nie było trzeba naszych ładnej z pupki, kubki grzać. Zobaczcie, moi drodzy, jak niektóre domy są również wykonane pod spodem. My na całej długości, i tak powinni działać uczciwi producenci, mamy blachę. Niektórzy dają płytę, moi drodzy, OSB pomalowaną dysperbitem. Tego domu gwarantuję Wam, że jak za 3 lata będziecie podnosić, to zostanie Wam barachło. Mój kolega kupił 2 takie domy nad jezioro. Po roku czasu w jednym już jest taki, można powiedzieć, bo tam jest duża wilgotność, specyficzny zapach, który już czuć, że dostała się wilgoć do waty. Pomimo że ten dom posiada membranę, posiada kerafronty i tak dalej, jest tak ogromna wilgotność. Ten dom możemy posadzić w górach, możemy posadzić go przy jeziorze i gwarantujemy, że nigdzie, ale to nigdzie nie będzie wychodziła Wam wilgoć na ścianach, no chyba że wszędzie pozamykacie wentylację, no to wtedy nie mamy na to wpływu, wyjdzie. Ale jeżeli zostaną wentylacje zrobione i system wentylacyjny, który jest na chwilę obecną na takim poziomie, jak jest rozwiązany, możecie ten dom zostawić bez prądu i gwarantuję Wam, że nigdzie tutaj pleśni nie będzie. I to jest bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji. Notabene sztukateria, to też trzeba zapamiętać, która jest dodatkowym jakby ociepleniem, a nie żaden plastik, nie żadna blacha, nie żadna blacha na rąbek. I tą sztukaterię, która jest ze stropianu, ona jest zrobiona z bardzo wysokiej jakości klei, które nam się, które pracują podczas przenoszenia, czyli nigdzie ta sztukateria nam pękała nie będzie po wielu latach, a mało z tego, na elewację mamy zastosowane takie środki, że na samą elewację dajemy 10 lat gwarancji na
odbarwienia, na jakieś uszczerbienia. Oczywiście, jeżeli one są mechaniczne, no to jakby nie ma na to wpływu, ale środki, które stosujemy na zewnątrz, pomagają nam w tym, że kolor zostaje idealny przez wiele, wiele lat. Jeżeli ktoś mieszka blisko pola, gdzie się kurzy i osiadłby nawet kurz, bardzo prosto, karszer zmywa i nic nie musi robić. Żadna chemia, żadne odgrzybianie nie będzie tutaj potrzebne. To środki, które są tutaj zastosowane, nie będę wymieniał, to już jest nasza tajemnica, jakie to stosujemy, zapewniają bardzo wysoki standard użytkowania tego domu, dlatego nazywamy siebie producentem dla klientów premium. A do tego jeszcze mamy bardzo mocno konkurencyjne ceny. Dobra, moi drodzy, ja bym tak mówił, ja będę Was zanudzał, nie potrzeba. Moi drodzy, pamiętajcie teraz o mnie, lajka, suba, jeżeli są pytania, piszcie do nas. Jeżeli macie jakieś pytania, a nie chcecie dzwonić, zaglądnijcie na stronę internetową zdomkiem.pl, tam się wszystkiego dowiecie. Zachęcam do obejrzenia poprzednich moich filmów, nawet sprzed kilku lat. To zawsze sprawia mi też przyjemność. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie napisać na YouTubie, postaram Wam się również odpowiedzieć. Z racji tego, że również mam bardzo dużo maili, ta odpowiedź może być opóźniona, więc zachęcam bardziej do dzwonienia. Są u nas handlowcy, którzy pomogą Wam w doborze takiego domu. U nas dobór jest bardzo prosty, nie ma żadnej filozofii, nie dostajecie steku papierów, są same konkrety. Jeżeli coś będzie niejasnego, zachęcam do oglądania kolejnych filmów, w których będą pokazane kolejne etapy. A teraz, moi drodzy, jeszcze raz dla mnie suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!